Witajcie, dzisiaj Was zapraszam na test podkładu marki Make Up Atelier Paris. Produkt bardzo kryjący, bardzo długotrwale utrzymujący się na twarzy, a to nic innego jak Waterproof Gel Foundation, czyli wodoodporny podkład w żelu. Tak jest dokładnie jego oznaczenie FTG. Ja mam w odcieniu 3NB, a jeśli używacie fluid wodoodporny też tej marki, czyli tak zwanego MAPA, to kolorystyka jest analogiczna, taka szybka wiadomość, czyli jeśli używacie 3NB, to ten wodoodporny w żelu 3NB również będzie dla Was odpowiedni. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego podkładu, przede wszystkim jego ogromna siła krycia. Podkładem wodoodpornym jak najbardziej to krycie możemy zbudować poprzez nałożenie kilku warstw, natomiast ten podkład jest naprawdę bardzo mocno kryjący. Możemy nim zatuszować w zasadzie wszystkie większe zmiany, począwszy od jakichś plam bielaczych, poprzez popękane naczynka, jakieś nierówności w kolorycie skóry. Naprawdę wszystko możecie ładnie zakryć tym podkładem. Druga jego najważniejsza kwestia jest taka, że on oczywiście jest wodoodporny, czyli jest oporny na pot, na deszcz, na łzy. To jest też świetna wiadomość, jeśli chciałbyście go zastosować na przykład w makijażu ślubnym, wieczorowym, oczywiście jakimś okazjonalnym. No i też ta trzecia kwestia to jest poprzez swoje właściwości wodoodporne, on jest bardzo trwały. Oczywiście musi być jeszcze przypudrowany, ale w zasadzie nawet i bez pudrowania by się nam na twarzy bardzo długo utrzymywał, a zatem cały dzień, całą noc on ze spokojem wytrzyma. No, jego minus jest taki, że musimy go sprawnie aplikować, musimy się tej aplikacji nauczyć, natomiast wystarczy w zasadzie pierwsza aplikacja, abyśmy wiedziały, o co dokładnie chodzi w tym podkładzie. Tak jak widzicie, w moim słoiczku było jego bardzo mało, a to świadczy w zasadzie tylko i wyłącznie o tym, że jest to produkt bardzo wydajny. Jak najbardziej możemy go aplikować przy pomocy palcy, natomiast ja, pomimo tego, że jestem zwolenniczką nakładania wszelkich podkładów i rozprowadzania palcami, to akurat ten podkład lepiej jest aplikować przy pomocy jakiegoś narzędzia. Ja zastosuję dzisiaj Beauty Blender, który niestety nie chce mi się dobrać, ale Beauty Blender oraz wszelkie innego rodzaju gąbeczki, tudzież pędzle muszą być zwilżone, aby go lepiej rozprowadzić na twarzy. Kolejna kwestia, twarz musi być odpowiednio przygotowana, musi być nawilżona. To nie jest podkład, który nadaje się do codziennego stosowania. On może być po prostu za ciężki. Słyszałam gdzieś opinię, że on może wysuszać skórę. Ja tego po sobie nie zauważyłam, może dlatego, że po prostu mam cerę mieszaną, przetłuszczającą się partiami i w zasadzie powiecie, że przesuszenie wcale nie musi być wykluczone przy moim rodzaju cery, ale po prostu nigdy nie miałam z tym styczności, wręcz przeciwnie, właśnie ten podkład dodatkowo matuje moją twarz, przez co ładniej wygląda i prezentuje się ogólnie makijaż. Tak jak wspomniałam, mam już krem nałożony, ale nałożę jeszcze bazę. Dzisiaj będzie to baza rozświetlająca L'Oreal Lumi Magic. Baza dosyć niedoceniona na rynku, może dlatego, że jest po prostu dosyć droga, a pojemnościowo nie jest może olbrzymia, ale bardzo fajny produkt. Przede wszystkim skóra będzie i trochę dodatkowo nawilżona i troszeczkę rozświetlona, a ponadto ten podkład będzie też się lepiej aplikować, bo tak jak wspomniałam, cera musi być dodatkowo nawilżona. Ok, baza nałożona, przystępujemy do podkładu. Nabieram troszeczkę szpatułką, ja mam akurat szpatułkę Kryolana. Naprawdę robię to w minimalnych ilościach. I tak jak widzicie, delikatnie rozsmarowuję ten podkład. A zaraz jeszcze wszystko ładnie Beauty Blenderem rozetrę. Tak jak wspomniałam, to jest w zasadzie test tego podkładu. Czyli oczywiście nie skończy się na samej aplikacji, ale zamierzam Wam przedstawić skuteczność i stan tego podkładu po kilku godzinach. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dzisiaj jest niedziela,
więc mam trochę więcej czasu i mogę zaplanować dla Was taki test. Przy mojej bladej skórze w zasadzie odcień jaśniejszy, czyli 2NB również by się tutaj sprawdził, ale ja w ten podkład inwestowałam w momencie, gdy było jeszcze wspaniałe słońce na dworze i w związku z czym szyja, dekolt cały czas były wysmarowane samopalaczem, tudzież innym produktem brązującym, w związku z czym no, podkład też musiał być troszeczkę ciemniejszy, odrobinę, stosownie do całości. O, i w zasadzie tą ostatnią partię, którą nakładam, czyli czoło, mogłabym na świeżo zabrać ten podkład, bo on już się zdążył mi troszeczkę zastygnąć. No to jest też właśnie charakterystyczne dla tego podkładu, że musimy nim bardzo intensywnie pracować, bo tak jak wspomniałam, on lubi po prostu zastygać i w zasadzie już od samego początku musimy tą aplikację przeprowadzić w idealny sposób i już niczego nie dokładać, ponieważ on lubi nam się pomazać. Ja zauważyłam taką zależność, ale to też widocznie, to na pewno też może być związane z produktem, którego zastosowałam jako bazę, jako krem. Na pewno wszystko jest ze sobą związane, dlatego każdy musi sobie wypracować jakąś swoją technikę, ale podkład jest w zasadzie nałożony i tak prezentuje się bez upudrowania. Później oczywiście zobaczycie wersję jeszcze z wykonanym makijażem całościowym, no bo przecież nie będę się zmywać, ale tak wygląda nałożony podkład. Jak widzicie, kolor jest ujednolicony, twarz wygląda, myślę, całkiem już inaczej. Sińce pod oczami również zostały zniwelowane, jakieś przebarwienia na twarzy także. I tak prezentuje się podkład wodoodporny w żelu, bardzo intensywnie kryjący, długotrwale utrzymujący się na twarzy, marki Make Up Atelier Paris. Jest godzina teraz koło 12. Spójrzmy. 12:41. Zatem powrócę do Was po kilku godzinach. Zobaczymy, jak będzie podkład sprawdzać się i nadal prezentować na twarzy. To do zobaczenia, widzimy się później. Druga część naszego testu. Widzimy się o godzinie 21:20, czyli prawie że po 8,5 godzinach od nałożenia i wykonania całego makijażu. Test, jak żeby inaczej, podkładu wodoodpornego w żelu marki Make Up Atelier Paris. Nie wspominałam, że podkład został utrwalony pudrem Krolana, seria Dermacolor. Puder fiksujący, czyli puder utrwalający, który dodatkowo oczywiście również matuje twarz. Jeśli chodzi o to zmatowienie, bo wspominałam, że podkład również matuje, no myślę, że efekt jest oszałamiający, zważywszy na to, że mam oczywiście skórę mieszaną z tendencją do przetłuszczania się w strefie T i najważniejsza kwestia, nie poprawiałam wcale całkowicie mojego makijażu przez te wszystkie godziny, nie przypudrowywałam noska, także to jest stan naturalny. Krycie również cały czas jest rewelacyjne. Podkład oczywiście nie spłynął, tak jak zresztą no, wspominałam Wam wcześniej o tych właściwościach. Mamy pogodę niezaciekawą, aura typowo jesienna, drzysto, wilgotno, silnie wieje, a twarz cały czas jest w idealnym makijażu. Mam nadzieję, że te wszystkie atrybuty będą przemawiać również i dla Was. Ja bardzo lubię ten podkład. Myślę, że śmiało możecie go wypróbować, jeśli poszukujecie właśnie takiego pewniaka na większe wyjścia, bo naprawdę jest godny polecenia. Jeśli chcecie troszeczkę więcej przeczytać o podkładzie, zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl. Jeśli filmik Wam się podobał, czy też nie, pozostawcie jakiś znak po sobie, komentarz, kciuk, jak wolicie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnym nagraniu.